W dzisiejszym odcinku najważniejszy projekt w mojej moddingowej karierze. Buduję komputer inspirowany grą Indiana Jones i Złoty Krąg. Co więcej, ten komputer wyrusza w podróż do Las Vegas na targi CES. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, szykuje się naprawdę gruby odcinek, tym bardziej, że już powoli zaczyna się tutaj u mnie robić mała dżungla. Jest to chyba jeden z najważniejszych odcinków w mojej całej karierze, ponieważ ten komputer poleci do Las Vegas na targi CES, które już się odbyły, bo publikacja tego odcinka jest troszeczkę później, ale sam fakt tego, że mój komputer z Polski poleciał za granicę i robi karierę międzynarodową, jest dla mnie czymś wyjątkowym. A ten, moi drodzy, projekt, do którego zostałem zaproszony, nie byłby możliwy dzięki współpracy z firmą Nvidia. I tutaj właśnie kryje się Nvidia GeForce RTX 4080 Super. Tak już trochę pod Indiana Jonesa. I teraz powinien być taki dym, ale tutaj akurat takiego dymu nie mamy, w tym momencie przynajmniej. Pewnie zapytacie, dlaczego RTX 4080 Super, a nie 5090? Moi drodzy, na targach CES komp Indiana Jones zostanie wyposażony w RTX 5090, więc spokojnie. Ale na aktualne potrzeby 4080 Super wystarczy w zupełności. Ale przy tak grubym projekcie mamy jeszcze wsparcie od firmy Computronic, który zaopatruje nas w odpowiednie podzespoły, i mamy wsparcie od firmy Intel, który zaopatruje nas w najnowsze procesory Intel Ultra. No i cały komp będzie zwodowany, więc również przyłączyła się firma AlphaCool. I Nvidia zadała jedno bardzo ważne pytanie. Czuga, czy masz pomysł na ten komputer? A ja odpowiedziałem, że nie. Ale dajcie mi chwilę czasu i coś przygotuję. Więc na początku zrobiłem taką roboczą wizualizację, jak mógłby wyglądać cały komputer w motywie Indiana Jones, i później go modyfikowaliśmy. Więc zobaczcie, jak to wyglądało. Tutaj to, co widzicie, to jest wstępna koncepcja, gdzie chciałem, aby komputer był w formie posągu. I na tym pomyśle wstępnie chcieliśmy właśnie bazować. Tutaj ta rozsypka to jest mniej więcej projekt obudowy. Jak ma wyglądać, tak aby wszystko złożyć w jedną całość, ponieważ nie bazujemy na podstawowej, już przygotowanej obudowie, ale całość musiałem zaprojektować sam. Czyli bardzo dużo elementów będzie wydrukowanych na drukarce 3D. Wiecie już, jaki jest pomysł, więc ja zabieram się za drukowanie elementów 3D, ponieważ na to zajdzie najwięcej czasu. Ale jeszcze bardzo istotna rzecz, w tym komputerze jako innowacja w mojej karierze będą zastosowane elementy, które będą się poruszały. Zastosuję czujkę ruchu, która będzie uruchamiała cały system, głowa będzie się otwierała, będzie włączała się muzyka, a w środku będzie poruszał się jeszcze mały artefakt. Warto obejrzeć od początku do końca. Projekt przygotowany to jedno, ale zanim przystąpię do składania, muszę wszystko wydrukować na drukarce 3D. Wszystkie elementy drukowały się kilkadziesiąt godzin, więc zanim poskładałem całość, musiałem to wszystko podrukować. Dlatego, żeby też Was nie zanudzić, wrzucam tutaj tylko kilka przebitek. Maskę mam całą wydrukowaną i to chyba wydruk, który robiłem najdłużej w swojej takiej początkującej karierze drukarza 3D. Ponieważ było to około 35 godzin. Te wszystkie elementy się drukowało, oczywiście ten najdłużej, czyli dolna część całej tej twarzy posągu. I teraz tak, muszę to wszystko posklejać, przeszlifować, pomalować takim specjalnym podkładem wypełniającym i wtedy spróbować zobaczyć, czy uda się tutaj stworzyć coś z mechaniką, tak aby ten posąg otwierał się. Teraz zgodnie z projektem, który widzieliście, przygotuję stelaż na cały komputer właśnie Indiana Jones. Nie mam ukośnicy, więc no niestety nierówno poucinałem te wszystkie listewki. To one są o grubości około 3 cm, ale za to, żeby to wszystko ładnie wyglądało, to wykorzystam do tego wydruk 3D. Wcześniej właśnie zaprojektowany. Tutaj będziemy to wszystko ładnie łączyć, skręcać i powinno być stabilne i też wyglądać całkiem spoko. Mimo tego, że będzie to pod zaroślami, pod wszystkimi innymi rzeczami, no to postarajmy się to zrobić tak, jak być powinno, czyli ładnie. I powiem Wam tak, wcześniejsze przygotowanie projektu naprawdę bardzo dużo dało, bo mogłem wszystko sobie ładnie przygotować już wcześniej, żeby nie tracić na to czasu i teraz tylko to wszystko ze sobą poskręcać. Tutaj jest nasza podstawa, która będzie jeszcze oczywiście wyciągnięta do góry, a ja tutaj właśnie cyk, mogę zrobić coś takiego i zobaczcie, właśnie powoli buduje się nam tutaj cały stelaż. Plusem tego rozwiązania jest jeszcze to, że wszędzie będziemy mieli ładne kąty proste. Nic tutaj nie powinno się dziwnego wydarzyć, a przynajmniej mam taką nadzieję.
Kiedy już tak naprawdę mam gotowe wszystkie elementy, razem właśnie z tymi wszystkimi przejściówkami, to poszło to naprawdę szybko, skręcenie tego. No ale wiadomo, wcześniej zaprojektowanie trochę trwało. Ale jest tego plus. Na razie na stałe jeszcze nie będę skręcał, bo coś może wyjść w trakcie. Ale mam tutaj przygotowane plejty, które będą z tyłu, według projektu, i do niej zostanie doczepiona właśnie płyta główna. A co będzie z kartą graficzną, która będzie znajdowała się tutaj? Tego jeszcze dokładnie nie wiem. Baza pod płytę główną już jest, ale trzeba przygotować jeszcze odpowiednie otwory na gwinty, a płyta główna będzie tutaj wjeżdżała od ASRoCa. Będzie to Phantom Gaming Z890 Riptide? Przepraszam, ale nie wiem jak to przeczytać. Wi-Fi, bo z angielskiego jak zawsze. I tu już jest płyta główna przygotowana pod najnowsze procesory od Intela z serii Ultra. Ale wymierzmy to, ponieważ tutaj ta płyta główna będzie musiała być do góry nogami ze względu na rozstawienie wszystkich innych podzespołów, co później oczywiście już zobaczycie. Myślę, że wyszło idealnie na wszystkie otwory. W całym tym komputerze będziemy wodowali procesor, więc za chwilę będę zakładał blok wodny od AlphaCool. I teraz tak, karta graficzna zostanie klasycznie w swojej obudowie, więc założymy najpierw blok i musimy dostawić specjalną blaszkę, podkładkę, która będzie nam trzymała cały ten blok. I dostawiamy z tyłu, wrzucamy podkładeczki, wkręcamy dystanse. I procesor, jaki wrzucam tutaj do tego kompa, to Intel Core Ultra 9. Ja rozkładam pastę zazwyczaj techniką rozmazania po całym procesorze i wjeżdżamy z naszym blokiem. Pamiętamy, żeby oderwać naszą folijkę. Zapomniałbym o wkładkach i zakręcamy. Dysk twardy od Adata Legend 900, 1 TB. Wrzucamy 2x16 GB RAMu od Adata DDR5 XPG. I możemy montować już do naszej obudowy. Co dalej? Mamy wrzuconą płytę główną, więc teraz czas zamontować chłodnicę, a przynajmniej na razie ją zaplanować. Chłodnica będzie sobie tutaj z tej strony i ona będzie odpowiadała za chłodzenie procesora cieczą. Tutaj dojdą wentylatory i tak, żeby zachować symetrię i dać trochę więcej po pierwsze powietrza, a po drugie bajerów, to dorzucimy 3 wentylatory z tej strony i 3 wentylatory z tej strony. One od zewnątrz nie będą wyglądały, że jest tylko jedna chłodnica, a będą dawały bardzo fajny efekt. Jeszcze muszę wymierzyć zasilacz, tutaj również wchodzi XPG 850 i wstawić pompę, która będzie zasilała cały obieg chłodzenia. No i to musi być tak rozmieszczone, żeby reszta innych rzeczy nam się po prostu tutaj zmieściła. No i później kombinowanie z umieszczeniem karty graficznej. No dobrze, przed wodowaniem teraz trzeba ustawić już wszystkie rzeczy. Wyciąłem tutaj oczywiście otwór, żeby był wentylacyjny do naszego zasilacza. Powinien wystarczyć, on zresztą będzie z delikatnymi dystansami. I dodatkowo jeszcze tutaj umieścimy, tak jak wcześniej Wam pokazywałem, tą pompę. To przykręcę. I tak jak mówiłem, w tym miejscu będzie jeszcze chłodnica. Jak ją przyczepię, za chwilę Wam pokażę. Już podrukowałem na drukarce 3D uchwyty, tak samo jak tutaj, które będą trzymały naszą kartę graficzną. Więc zobaczycie zaraz, jak to będzie wyglądać. Zasilacz przyczepiłem, dodatkowo umocniłem tutaj naszą chłodnicę. Nie przekręcałem jeszcze rezerwuaru, ponieważ to rurki wyznaczą, w którym miejscu on będzie się znajdował, a chłodzenie będzie tutaj tylko i wyłącznie na procesorze. Tutaj stąd z naszej pompy, z rezerwuaru będziemy wchodzili do procesora, z procesora wyjdziemy sobie bezpośrednio do naszej chłodnicy i z chłodnicy wlecimy z powrotem do rezerwuaru. Więc jest dosyć prosty obieg, a tutaj na symetrię nie będziemy zwracać uwagi, bardziej chcielibyśmy, żeby to było chaotycznie. No cóż, obieg sprawdzony, wszystko jest chyba ok, rureczki są zamontowane, tak mniej więcej wyglądają. Mówiłem, że o symetrię zbytnio tu nie będę dbał, bo i tak wleci tutaj dżungla.
no ale całe szczęście wszystko jest ok. Skoro obiekt jest gotowy, no to myślę, że możemy przechodzić do wodowania. Do tego użyję przezroczystego płynu, ponieważ będę miał większą swobodę ustawiania kolorów wewnątrz całego naszego moddingowego komputera. Podłączyłem na razie roboczy przycisk. Włączmy. Czy zasilanie jest? Coś tam się nam zapaliło na płycie głównej. Włączamy teraz przycisk. Czekajcie, tutaj i jest. Idzie. I teraz dolewamy naszego płynu. Mam nadzieję, że nigdzie nie cieknie, bo nie zabezpieczałem tego. Ja jeszcze wymyśliłem sobie taki patent, żeby dołożyć więcej wentylatorów, a nie mamy stelaża, który będzie go trzymał, to wydrukowałem takie podpórki, które zostaną skręcone, będziemy mieli po 3 wentylatory i wtedy wrzucimy je na ścianę po prostu komputera. Jak możecie zauważyć, wszystko jest zwodowane na poprzednich ujęciach. Podłączyłem tutaj już kabel dosyć długi od karty graficznej, była 60 cm i zrobiłem stopki tutaj podrukowane na drukarce 3D, takie, które będą naszą kartę graficzną po prostu trzymały. No nie będziemy rzucać tym komputerem, więc powinno to w zupełności wystarczyć. I wygląda to w taki sposób, że wsuwam kartę graficzną w przegródkę i ona już jest na swoim miejscu. Słuchajcie, teraz temat właśnie tej głowy. Ona będzie się w tym komputerze poruszała. Na początku intro mogliście to zauważyć. A pomysłodawcą tego, aby pewne rzeczy się poruszały, był Grzesiu. Grzesiu jest tam akurat w kadrze. Grzesiu, pomachaj, wychyl się. Razem ze mną tutaj jest i pomaga mi zrobić tą całą automatykę, żeby wznieść customy na wyższy level. I tutaj już mamy, moi drodzy, silnik zamontowany. Wszystko się porusza. To jest taki trochę prototyp, bo musieliśmy to przetestować. Dlatego ja teraz dorzucę tutaj styrodur, aby zrobić imitację wstępnego kamienia i dorzucę dodatki, zanim Grzesiu skończy lutować. Jak się, Grzesiu, bawisz? Dobrze. No, umówiliśmy się właśnie na taką odpowiedź. A tak wygląda stanowisko, przy którym Grzesiu pracuje. No niestety nie zapewniłem mu zbyt dobrych warunków, ale jak wiecie, przy każdym projekcie jest jeden wielki bałagan. Ale dajesz sobie radę, Grzegorz? No a jak? No. Do całej zabudowy wybrałem styrodur. Często wykorzystuję go w moich niestandardowych projektach. Bardzo łatwo można go formować nożykiem i tworzyć niestandardowe kształty. Moim zadaniem było stworzyć imitację kamienia, a także starożytnych wzorów bezpośrednio wyrytych w kamieniu. Żeby było ciekawiej, do detali wykorzystałem lutownicę, która idealnie sprawdziła się przy tym projekcie. Nie ukrywam, było sporo zabawy, ale efekt coraz bardziej przypominał kamień. No tak, ja wyrzeźbiłem już swoje, więc będę wrzucał kolor. Grzesiu tutaj dalej atakuje Arduino i naszą całą automatykę, ponieważ no jest to, że tak powiem, troszeczkę problematyczne. Malowanie to akurat był najbardziej odprężający moment w całym customie. Nie był też zbyt mocno wymagający. Aby otrzymać imitację kamienia, w pierwszej kolejności całość pomalowałem na ciemny grafit, aby w następnym etapie dodać przetarcia szarym kolorem. Dzięki temu całość wyglądała jak tekstura kamienia. W taki sam kolor pomalowałem także naszą maskę. Używałem do całości farb dedykowanych do butów. Bardzo szybko sną i mają idealne krycie. Obudowa jest pocieniowana, pomalowana, będą gdzieś na pewno jakieś poprawki. Teraz przechodzę do ozdabiania wszystko roślinnością z zewnątrz. Tak, żeby zabezpieczyć wentylatory od tej całej roślinności, użyję takich oto właśnie kratek, żeby tutaj nic nam nie weszło do środka, ponieważ ta roślinność będzie sobie tutaj delikatnie zwisała i mogłoby się to dostać do wentylatorów, a tego oczywiście nie chcę. Okej, mamy tutaj troszeczkę tej roślinności dorzuconej. Ona jest na razie wrzucona i nieprzyklejona. Później tutaj to zmienię. I teraz tak, przyszedłem do tematu wrzucenia czujek. Tutaj już Grzesiu wszystko zrobił tak, żeby działało. Teraz moim zadaniem jest poukładanie wszystkich kabelków, które tutaj są. I tak,
czujnik ruchu, on będzie tutaj pomalowany na złoto, mniej więcej w tym miejscu na środku go umieszczę, tak żeby był integralną częścią całości, żeby nie był gdzieś tam schowany, ale jednak żeby był dosyć mocno widoczny i reagował po prostu na ruch. Dorzuciłem tutaj złote elementy, delikatne przetarcia, mamy tutaj z jednej strony już zieleninkę, z drugiej strony zieleninkę. Z góry wygląda tak, troszeczkę zieleninki, kratka, ja tutaj oczywiście ją jeszcze przykręcę, żeby ona dobrze się trzymała, a z tyłu na razie póki co zieleniny nie wkładałem, ponieważ tutaj cały system Arduino do automatyki będzie schowany z tyłu, tak żeby można było go wyciągać i ewentualnie coś z nim zrobić. Jest tutaj dodatkowy silnik, który będzie imitował na zasilaczu diament, który teraz aktualnie się drukuje na drukarce 3D, no i to wszystko ładnie sobie też zakryjemy. Można powiedzieć, że tak wstępnie już tutaj ten cały mechanizm zamykania jest zrobiony. Może coś tutaj jeszcze w nim poprawię, ale w środku, moi drodzy, mam jeszcze dużo miejsca do wykorzystania. Tak to na razie wygląda. I będę chciał zrobić tutaj troszeczkę zieleninki, troszeczkę jakichś kamyczków, tak żeby po otwarciu było widać, że to jest dalsza część dżungli. Więc wiecie, niby z wierzchu wygląda, że naprawdę już dużo jest zrobione, ale teraz zaczyna się dodatkowa zabawa w detale. Tak, żeby to wykończyć i żeby wszystko wyglądało i grało ze sobą. Powiem Wam, że dekorowanie to tak naprawdę najważniejsza rzecz w całym tym projekcie, żeby ubrać to w jedną całość. Tutaj to, co widzicie, to jest platforma, którą już przygotowałem sobie do stworzenia kręcącego się diamentu. Ona nie jest jeszcze pomalowana, ale w środku już jest też silniczek zaprogramowany, aby cały czas kręcił się po otwarciu naszego posągu. Więc to będę musiał tutaj ładnie pomalować i udekorować jeszcze zieleninką. Pewnie w kamerze jest ciemno, ale do środka też jeszcze powrzucam troszeczkę ozdób. I będę powoli już to wykańczał, bo tak naprawdę nie chciałbym zrobić wielkiego, długiego odcinka, żeby też nie był dla Was za nudny. I tak naprawdę zbliżamy powoli się do końca. Teraz już tylko ostatnie detale i przymiarki. Test mechanicznych elementów i dźwięku. Gdy czujka wykryje ruch, uruchamia się cała sekwencja. Otwiera się posąg, w środku zaczyna kręcić się diament, a w głośniku słychać odgłosy dżungli. Jestem mega zadowolony, że udało się to wszystko połączyć w jedną całość. No dobra, dość gadania, oddech i czas na prezentację. Komputer inspirowany grą Indiana Jones i Złoty Krąg skończony. Cały mod wykonany od zera, który jest najbardziej zaawansowanym komputerem, jaki stworzyłem do tej pory. Mam nadzieję, że moje dzieło dumnie będzie reprezentowało nasz kraj na arenie międzynarodowej. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie o nim w komentarzu. Teraz czas na nowe wyzwania razem z Nvidia już w świecie RTX-ów z serii 50. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo zbliża się jeszcze grubszy temat. Nie zapomnijcie o łapce i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Na razie, trzymajcie się, cześć!